Cześć, muszę wam coś powiedzieć. Tak mi się spodobało w Melbourne, że zostaję tu na dłużej. Tylko właściwie jak to się stało, bo miałyśmy tu zostać tylko 1 tydzień, a później ruszyć dalej samolotem z Melbourne do Sydney i tam 4 godziny w dół do miejscowości Mollymook, gdzie miała na nas czekać praca typu workaway, czyli za, wiecie, nocleg i jedzenie. Ja mogłam to połączyć z pracą w korporacji wieczorem, więc mam cały dzień zajęty i przez to obniżam też koszty podróży. Byłyśmy cały czas w kontakcie właśnie z właścicielem tej szkoły, no i się okazało, że droga Sydney do Mollymook jest zamknięta przez pożary w Australii, niestety, i ciągle przekładałyśmy ten wyjazd, dzwoniłyśmy do niego, pisałyśmy, aż w końcu ten właściciel napisał nam wprost, czego oczekuje. I to naprawdę nie była miła wiadomość, tylko, że tak powiem, jednoznaczna, tak, że no chce dwie dziewczyny po prostu do wiadomo jakich celów tam u siebie, więc trochę się zdenerwowałyśmy, bo kto by nie chciał mieszkać przy oceanie i mieć właśnie takie fajne życie. No ale niestety przez to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zostajemy w Melbourne, bo naprawdę to miasto jest całkiem okej. Melbourne nazywało się kiedyś Batmanią i znajdziecie tutaj nawet parki czy ulice właśnie od nazwiska Batman. A dlaczego? Ponieważ jego odkrywcą był właśnie John Batman, jednak taka nazwa miasta utrzymała się tylko przez 2 lata, od 1835 roku do 1937. Jeżeli chodzi o komunikację miejską w mieście, to jest ona naprawdę dobrze rozwinięta, jeżeli chodzi o linie tramwajowe i pociągowe, ponieważ znajduje się nawet tutaj taka bezpłatna strefa w samym centrum, gdzie dojdziecie wszędzie, nie płacąc zupełnie za bilet. To jest naprawdę duży plus. Ja będę teraz mieszkać przy Flinders Street i Spencer Street, czyli właśnie w tym okręgu, więc mogę dojechać sobie do interesujących punktów w mieście zupełnie nie martwiąc się o koszty biletów. Jednak jeżeli chcecie pojechać gdzieś dalej, na przykład na plażę St Kilda czy Brighton, no to oczywiście musicie mieć kartę Myki i doładować ją odpowiednią kwotą. Taką kartę wyrobicie na przykład przy Saunter Cross, gdzie ja tutaj właśnie nocuję, też wam pokażę. No i później przy każdym wejściu do tramwaju pikacie kartą i ta kwota wam schodzi po prostu za bilet. Melbourne to prawie 5-milionowa metropolia, ale ja osobiście zupełnie nie czuję wielkości jakby tego miasta, bo życie tutaj płynie tak dobrze, spokojnie, nikt się nie spieszy, nawet w tym centrum tutaj biznesowym każdy po prostu sobie chodzi z kawką i razem z nurtem no worries, niczym się nie przejmuje. Melbourne zdobywało wiele razy tytuł najlepszego miasta do życia na świecie, wyprzedzając m.in. Sydney. Teraz akurat zajęło już to miejsce pierwsze miasto europejskie, ale Melbourne jest cały czas w pierwszej trójce, więc zapamiętajcie, że no nie żyje się tutaj źle, jak widać. To, że są tutaj 4 pory roku w ciągu jednego dnia, to niestety prawda. Ja już nauczyłam się nosić ze sobą zawsze bluzę, albo po prostu coś na przebranie, bo jednego dnia może być 35 stopni, a w sensie rano, a wieczorem już może być 15, więc no były tutaj takie skoki bardzo duże, więc ja jestem przygotowana zawsze na każdą sytuację. Takie moje osobiste spostrzeżenie jest takie, że lokalsi nie noszą sandałów, więc wiecie co, ja tutaj na początku nosiłam takie, wiecie, no, sportowe, turystyczne, ale jak zobaczyłam, że mieszkańcy noszą tylko japonki albo sneakersy, to też się na nie przerzuciłam. No bo co, no nie będę jak taki, wiecie, no wyglądać bezdomny backpacker, tak? Pamiętajcie o tym. Kuchnia australijska opiera się przede wszystkim na prostych potrawach mięsnych przywiezionych przez emigrantów i zesłańców z Anglii. W ogóle Australijczycy tak pokochali barbecue, że znajdziecie tutaj w parkach publicznych, czy nawet w tych nowszych mieszkaniach na tarasach, miejsca, gdzie sobie możecie robić barbie i zapraszać znajomych, co było naprawdę dla mnie wielkim zaskoczeniem. Przed przyjazdem do Australii najbardziej obawiałam się kosztów życia na miejscu, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, ze względu na konieczność zachowania takiej zdrowszej diety. I co się okazało? Że najpopularniejsze sklepy to Woolies, który jest zdecydowanie najdroższy, ale jest też czynny do późna, znajdziecie go w wielu miejscach w mieście. Później Coles, który ma takie swoje dedykowane produkty i też nie jest tam jakoś tragicznie z cenami. I najtańszy jest Aldi, czyli taki dyskont spożywczy. Wiem, że Aldi też występuje w Polsce, więc jeżeli chodzi o produkty takiej pierwszej potrzeby, no to myślę, że one są naprawdę podobne cenowo w Aldiku
z tymi w Polsce, więc nie jest tak źle. Ale jeżeli chcecie naprawdę oszczędzić, zależy Wam na świeżych warzywach i owocach lub takich, no może nie do końca świeżych, ale tanich, to koniecznie odwiedźcie Queen Victoria Market oraz South Melbourne Market. Queen na przykład jest czynne do godziny 15 i tak godzinę wcześniej, pół godziny wcześniej, przed zamknięciem zdarzają się najlepsze promocje, więc możecie upolować na przykład skrzynkę warzyw za $2 lub w ogóle na przykład borówki za $1, jakieś tam truskawki za $1. One mogą nie być, no wiecie, idealne, ale wystarczy przebrać i na pewno sobie coś znajdziecie taniego i przeżyjecie na spokojnie tutaj w Melbourne. Muszę niestety przyznać, że Australijczycy dosyć słabo dbają o ekologię. Zwłaszcza jeżeli widzi się ludzi z plastikowymi kubeczkami na ulicach z kawą czy herbatą. Nawet jeżeli pójdzie się do kawiarni, to pani nawet nie zapyta, czy chcemy wypić na miejscu, tylko z automatu leje wszystko w plastik. Ja muszę się za każdym razem upominać o to. No co prawda oczywiście słomki są papierowe, no bo oni są eko, ale każdy pije z plastiku. W ogóle nie widzę ludzi, żeby mieli swoje kubki. Ja mam zawsze swój, więc no zwracam na to uwagę. Tak samo jeżeli chodzi o sortowanie śmieci, to na ulicy zupełnie nie widzę takich koszy, wiecie, no, osobnych do recyklingu. W budynkach mieszkalnych są takie dwa kosze, czyli jeden na wszystkie śmieci, drugi na recykling tam zmieszany, no ale mało kto sortuje te śmieci, no trzeba przyznać. Jeżeli chodzi też o siatki plastikowe, to od 1 listopada ubiegłego roku to one są zakazane w Australii, bo są takie, wiecie, informacje w sklepach, ale myślę, że chodzi tylko o te siatki już na zakupy zrobione. Jeżeli chcemy kupić w sklepie owoce i warzywa, no to one dalej są pakowane w te siatki i wiecie, są tam obok tych stoisk, więc moim zdaniem to trochę jest dziwne, no bo wiecie, jakie teraz problemy ma Australia i powinna jakby sama zadbać o to, w sensie ludzie powinni zacząć od siebie, żeby zmienić coś w tym świecie i w nawykach, jeżeli chodzi o ekologię. Wiecie, oni tutaj protestują, chodzą na marsze klimatyczne, no ale nie widać jakoś, żeby chcieli coś zrobić, więc to mnie trochę jednak denerwuje. Jeżeli jesteście w mieście pierwszy raz, tak jak ja, to warto iść na taką bezpłatną wycieczkę zorganizowaną przez Wasz hostel. Od nas rusza grupa codziennie, która trwa 2,5 do 3 godzin, w trakcie której dowiecie się wielu ciekawostek o Melbourne. Zobaczcie takie turystyczne miejsca i takie trochę mniej, więc później może sobie oczywiście tam wrócić we własnym zakresie. I oczywiście zawsze staram się wszystko zrobić sama, no ale postanowiłam sobie też pomóc i właściwie czemu nie? Było okej. A treaty that stated that in exchange for rope, cloth, daggers, all that kind of odds International. This is about the gold rush. This is about arts. Over here, the State Library of Victoria is a beautiful library. Tons of books all around. There are actually more people speaking Mandarin than English. Jeżeli wpadniecie do Melbourne, to warto oczywiście nocować w samym centrum, aby mieć wszystkie atrakcje w zasięgu ręki i poczuć prawdziwy klimat tego miasta. Film powstał przy współpracy z hostelem Nomads All Nations, który mieści się tuż przy stacji Southern Cross, gdzie dojedziecie prosto z lotniska Skybusem, a później bez problemu w inne części miasta. Jest to miejsce dla młodych osób, które mają dużo energii i potrafią się zabawić. Z pewnością poznacie tutaj wiele ciekawych lub trochę mniej osobowości. Wieczorami tuż obok w barze U-Bar możecie pobawić się na tematycznych imprezach lub grach. Promocje na barze też mają bardzo dobre, więc wasz portfel na tym nie ucierpi. Dzięki Wam za oglądanie kolejnego filmu z Melbourne. Do usłyszenia. Cześć!